Młody Disney. Kiedy byłem jeszcze małym chłopcem z Marceline w Missouri, zainteresowałem się rysowaniem. W wieku 7 lat sprzedawałem pierwsze rysunki sąsiadom. Prawdę mówiąc, od czasów Marceline nie spotkało mnie nic bardziej istotnego. Ojciec nauczył mnie, jak ważna jest uczciwość i dobra reputacja. Widziałem, jak podejmuje ryzyko i przekonałem się, co to upór i ciężka praca. Walter. Znowu bazgrzesz na stodole? Boże, daj mi siłę. Tata nigdy mnie nie rozumiał. Zawsze uważał mnie za czarną owcę. Ale zawsze mogłem liczyć na mojego starszego brata Roya. Od zawsze mnie zachęcał, a ja zrobiłbym wszystko dla chwili uwagi. Co ten dzieciak robi? Żegna się z przyjaciółmi. Przyjaciółmi? Musimy jechać. Rozmawia ze świnią. To tylko dziecko. Fascynację zwierzętami ma po tobie. Nie byłoby problemu, gdyby twoja siostra nie podarowała mu szkicownika. Moja siostra? Nie odzywaj się. Widziałaś, co zrobił na stodole? Mogła dać mu książkę od arytmetyki albo coś innego, użytecznego dla chłopca. Kiedy mój tata poważnie zachorował, sprzedaliśmy farmę i przenieśliśmy się do Kansas. Zacząłem karierę aktorską. Miałem wielkie ambicje. Poznałem kolegę, także Waltera. Razem robiliśmy rewię, którą zachwycały się dzieciaki. Myśleliśmy, że jesteśmy świetni. Nazywaliśmy się Waltów dwóch. Zdecydowałem, że chcę zostać aktorem. Naśladowałem Charlie'ego Chaplina. I mimo, że pierwszy występ nie był najlepszy, to zdobyłem kilka nagród. Mój ojciec miał niechęć do show biznesu. Więc wymykałem się i spotykałem z Waltem Pfeifferem w lokalnym teatrze. W wieku 13 lat zrozumiałem, że klatka filmowa to tylko obrazek i pomyślałem, że mogę to narysować. Od tamtej pory myślałem jedynie o animacji. Obsesyjnie chciałem być artystą. To było całe moje życie. To mnie napędzało. Nieważne, ile kłopotów mi to przysporzyło. Co ty robisz? To własność szkoły. Tego cię nauczyli na farmie? Otwórz biurko. Otwieraj. Włóż ręce do środka. To było moje marzenie. Ale jak wszyscy dobrze wiemy, marzenia nie spełniają się bez upadków i płonnych nadziei. Kiedy miałem 16 lat, rzuciłem szkołę. Próbowałem dostać się do marynarki, ale mnie odrzucili, bo byłem niepełnoletni. Zapisałem się więc do jednostki pogotowia ratunkowego, których nie obchodził mój wiek. Gdy wróciłem, byłem dojrzały i zdecydowany. Mogłem skupić się na moim celu. Walt. Roy, twój brat przyjechał. Witaj. Dobrze wyglądasz. Witaj w domu, żołnierzu. Cześć, staruszku. Jak się masz? Teraz już lepiej. Dobrze cię widzieć. W końcu udało ci się nas odwiedzić. Dziękuję, że pozwalacie mi zostać. Oczywiście, ale masz tylko kilka tygodni, zanim wprowadzi się nowy lokator. Ktoś się wprowadza? To Roy się wyprowadza. Za tydzień jadę do Kalifornii. Co tam jest? Roy ostatnio dużo chorował. To nic poważnego. Jadę sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Mają tam szpital dla weteranów. Chory na co?
Wszystko będzie dobrze, prawda, kochanie? To nic. Martw się raczej o to, żebyś sam stanął na nogi. Roy poprosił przyjaciela o przysługę. Masz jutro rozmowę o pracę. Chodź, znajdziemy ci ubranie na jutro. Wyglądasz dobrze, ale może być lepiej. Nie wiedziałem, czego oczekiwać po rozmowie o pracę. Nie miałem portfolio, tylko kilka głupawych rysunków, które zrobiłem we Francji podczas wojny, przedstawiających żołnierzy z wszami. Pan Disney? To ja. Pan Pessman może pana przyjąć. Co z nami? Czekamy tu kilka godzin. Pan jest następny. Chodziłeś do szkoły artystycznej w Kansas. Tak, i w Chicago, kiedy byłem w liceum. Byłeś na wojnie? Chciałem, ale trochę się spóźniłem. Służyłem w Korpusie Czerwonego Krzyża. Żołnierze bardzo bali się wszawicy. A ty nie? Nie o to chodzi. Oni mieli do czynienia z bombami i bronią, a bali się jakichś robaków. To bardzo dobre rysunki. Wezmę cię na tydzień na próbę, potem przedyskutujemy pensję. Dokąd mam iść? Do domu. Zaczynasz w poniedziałek. Świetnie, dziękuję. Pessman zaproponował mi pracę i pensję w wysokości $50 miesięcznie. Podczas tygodnia próbnego nie odchodziłem od deski kreślarskiej, nawet gdy musiałem iść do toalety. Mniej więcej w tym czasie poznałem Abba Iwerksa. Cześć. To ty i twoja szalona fryzura. Co ty robisz? Ty mówisz? Zepsujesz rysunek, zgaś go. Ty jedyny pracujesz tutaj ciężej niż ja. I niech tak zostanie. Robisz sobie czasem przerwy? Przestajesz czasem gadać? Walt. Ab. Teraz wracaj do pracy. W ciągu 6 tygodni mojej pracy wyuczyłem się fachu. Do momentu, gdy Pessman stracił dużego kontrahenta i musiał mnie zwolnić. W teatrze przynajmniej wiadomo, że praca kończy się po spektaklu. Przykro mi, że straciłeś pracę. Znajdziesz coś nowego. Możesz zostać aktorem. Ja sobie poradzę. Ale co z tobą? Nic mu nie będzie. Nie zaczynaj znowu, będzie dobrze. Marynarka oferuje najlepsze leczenie gruźlików. Będę za tobą tęsknić. Jak tylko się zadomowię, to przyjedziesz mnie odwiedzić. Nie rozumiem, dlaczego musisz jechać sam. Co jeśli w pociągu poczujesz się gorzej? Głuptasie, i gdzie się zatrzymamy? W hotelu? To twardziel, nie martw się. Zaraz spóźnię się na pociąg. Dbaj o nią. Oczywiście. Nie wierzę, że ciebie też zwolnili. Inni mieli żony i dzieci. Ja mieszkam z mamą. To żaden powód. Powinni patrzeć na jakość pracy. Dlaczego osoby decyzyjne zawsze są takie krótkowzroczne? To nie ma nic wspólnego ze wzrokiem. Po prostu nie mieli pieniędzy na moją pensję. Czasy są ciężkie. Szukam pracy od miesięcy. Żeby związać koniec z końcem, zacząłem rozwozić gazety.
Odkąd tata zostawił mamę, na mnie spadło utrzymanie rodziny. Co? Mamy ogromny talent. Razem moglibyśmy stworzyć dobrą drużynę. O czym ty mówisz? Chciałeś mieć kiedyś własne studio? Nie, jestem tylko rysownikiem. Jesteś kimś o wiele większym, ja też. Nie znam się na biznesie. Ja też nie, ale się nauczymy. Disney Eyeworks. Jak gabinet optymistyczny. Optyczny. Racja. Eyeworks Disney? Trochę lepiej. Idealnie. Dokąd idziesz? Mamy firmę do założenia. Co myślisz? To stodoła. To siedziba główna firmy. W stodole. Pracowałem ostatnio nad nową techniką animacji. Zapomnij o wycinankach jak u Pessmana. Będziemy rysować tak, jak to robią w teatrze. A ty rysujesz na tyle szybko, że dasz radę. To twoje biurko. Tak narodziło się nasze studio. Wysłałem matce list z prośbą o $500, które zarobiłem w Czerwonym Krzyżu, rysując kolegom podobizny ich matek i dziewczyn. Rodzice przysłali mi połowę, co wystarczyło, żeby wystartować. Chodźcie tutaj. Ab, patrz, kogo przyprowadziłem. Cześć, Fred. Fred dołącza do naszej drużyny. Ciebie też Pessman zwolnił? Nie, to moja praca dorywcza. To mój brat Hugh. Cześć. To rysownik pierwszej klasy. Witaj na pokładzie. Fred dużo o tobie opowiadał. Ciekawa fryzura. Dzięki. Jak w pałacu. Mówiłem ci, to tylko na początek. Mam inny wybór? Pokażę ci twoje stanowisko. Już zdążyłem zrobić kilka animacji, bazując na lokalnych wydarzeniach. Jak to? Pessman też kazał nam rysować wiadomości. Ja stworzyłem animacje o tych samych wydarzeniach, po to, by rozbawić ludzi poważną historią. Czytam gazetę i zmieniam nagłówek w animację. Wyboje. Poważny problem w Kansas. Oto temat następnej animacji. Wyboje? Tak głosi nagłówek Kansas Telegram. Będziemy opowiadać ludziom historie, które już znają? Stąd nazwa Telegram. Nie będziemy opowiadać wszystkiego. Chodzi o to, żeby ich rozśmieszyć. Taki śmiechogram. Śmiechogram? Dokładnie. Ab, jesteś świetny w kaligrafii. Zrobisz klatkę z nazwą Śmiechogramy Newmana? Będziemy odtwarzani u Newmana? Chce kupić śmiechogramy? Jeszcze nie, ale będzie chciał. Pan Newman? Słucham pana. Mam animację, która może pana zainteresować. Dodatek z lokalnymi wydarzeniami, na przykład o wybojach na drogach. Nie jest pan za młody na twórcę Kota Feliksa? To nie moja kreskówka. Szkoda, bo to największa gwiazda Hollywood i jego wyświetlam w swoim kinie. Mam coś lepszego. Na pewno. Moje animacje zadowolą każdą widownię. Proszę tylko, aby pan to obejrzał. Ile by pan chciał? 30 centów za stopę długości. To mamy umowę. Świetnie.
Byłem gotowy animować kolejne swoje pomysły. Baśnie osadzone we współczesności, tworzone tym samym satyrycznym stylem, co śmiechogramy Newmana. Udało się. Nie tylko mam własne biuro, ale także nowy zespół i właśnie sprzedaliśmy pierwszą animację. Świetne wieści. Edna mówiła, że się wyprowadziłeś. Pokażą je w kinie Newmana. Niesamowite. Ile dostałem? 30 centów za stopę. Więc na razie nie zarabiasz. Zapomniałem dodać marżach. Nie martw się, to tylko początek. Dobrze. Twój brat mówił, że sprzedałeś swoje dzieło Newmanowi. Tak, chciałbym rozwijać firmę i przyprowadzić nowych inwestorów. Ile chciałbyś pożyczyć? 2,5 tysiąca. To niezła sumka. Nasze rodziny znają się od wielu lat. To dla mnie wielka szansa. Wierzę w ciebie. Przyślę do was Ralfa z papierami. W międzyczasie kupił naszą animację plus tuzin innych. Mamy też kilku nowych inwestorów. Pakujcie graty, przenosimy się. Filia śmiechogramu została oficjalnie otwarta. Musimy zacząć nową serię animacji dla Newmana. Myślałem o Aktorami? Masz na myśli żywych ludzi? Potrzebujemy kamery i kogoś do pomocy, przynajmniej jednego rysownika. Powinniśmy rozpocząć długim ujęciem zza płótna, a następnie przejść do animacji. Możemy ukraść kamerę od Pessmana. Pożyczyć? Tak, pożyczyć. Zamieszczę ogłoszenie w gazecie. Może znajdziemy więcej animatorów. Świetnie. Może Fritz. Byłby idealny. To jeden z najbardziej utalentowanych rysowników. Dziewczynę, która dobrze odtwarza rysunki. Na pewno nie lepiej od ciebie. Przyprowadźcie wszystkich. Chodźmy po tę kamerę przygotowanym. Potrzebujemy światła. Mieszkam w ciemni, dam radę. Co to jest? Dzięki, że przyszedłeś. Co to za imię Fritz? Tak naprawdę nazywam się Izador, ale Hugh dał mi taką ksywkę po jakimś kongresmenie, którego widział w gazecie. I przezwisko zostało. Musisz posłuchać, jak udaje głosy, jest niesamowity. Chwileczkę. Schlebia mi pan, panie Harmon. Bardzo dobre. Umie znacznie więcej. Może któregoś dnia dodamy dźwięk do anime, to nas nachodzi. Jakiś windykator ponoć szuka Wilta Dinseya. Kimkolwiek jest. Nikt się na to nie nabierze. Pozwól, że otworzę i odstraszę szkodnika. Przyszedłem z ogłoszenia. Nie ma się czego bać, panie Dinsey. Czysto, szefie. Witamy w naszych skromnych progach. Dzięki. Jesteś animatorem. Wiesz narysować coś takiego? Niezbyt dobrze rysuję z głowy. Dużo lepiej odtwarzam rysunki. Powielanie to zaszczytne zajęcie. Dasz radę to odtworzyć? Pewnie. Zamieszaliśmy mu w głowie. Animacja. I dużo czerwonego tuszu. Co? No tak. Prawda jest taka, że nie stać mnie, aby ci płacić, ale to twoja szansa na naukę.
Ale to kolejny powód, aby się zgodzić, jeśli mnie przyjmiecie. Wyszkolimy cię za $5. Masz książeczkę czekową? Ale przyszedłem tu po pracę, Icing. Miło cię poznać. Ramię niżej o ułamek cala. Kręć. Rudy, musisz być dokładniej czajony. Do tego statyw się trzęsie. Jak to? Jak przy trzęsieniu ziemi. Nie zauważyłem. Kręć. Boli mnie ramię. Chciałeś się nauczyć animacji?